jest bogatym źródłem składników odżywczych, dlatego będzie cennym elementem zdrowej i zbilansowanej diety. 100 gramów gotowanego bobu to około 68 kalorii, ponad 8 gramów białka i aż 5,5 grama błonnika. Bób to także dobre źródło witamin z grupy B, C, K, żelaza, magnezu, potasu. Dodatkowo bób właściwości ma antyoksydujące, a więc chroniące komórki przed działaniem wolnych rodników. Naukowcy potwierdzili, że wspiera on zdrowie układu sercowo-naczyniowego i pomaga kontrolować właściwą wagę. To warzywo dostarcza naprawdę sporo cennych właściwości, dlatego warto włączyć je do swojego jadłospisu. Między innymi błonnik, który poprawia trawienie, przyspiesza metabolizm, utrzymuje zdrowe funkcje układu pokarmowego, zapobiega zaparciom. Obniża zły cholesterol we krwi, zmniejszając ryzyko chorób serca. Pomaga kontrolować masę ciała, kontroluje poziom glukozy we krwi, poprawia zdrowie jelit. Są to jedne z właściwości, dlaczego warto uprawiać bób. Czy powinniśmy moczyć bób przed sadzeniem? Na pewno warto. Nasiona moczy się przed siewem przez kilka godzin, ale nie dłużej niż dobę, dzięki czemu szybciej wschodzą. Którą stroną sadzimy bób do ziemi? Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Korzeń zawsze znajdzie ciemność i urośnie, a pęd będzie szukał światła. Bób preferuje gleby bogate w próchnicę i przewiewne, o odczynie obojętnym. W przypadku gleby mniej zasobnej warto ją zasilić obornikiem. Roślina ma duże zapotrzebowanie na wodę. Bób jest rośliną jednoroczną i świetnie sprawdza się jako roślina przedplonowa. Tak jak reszta roślin z rodziny motylkowatych dostarcza do gleby duże ilości azotu, z którego mogą korzystać później inne warzywa. Bób wiąże wolny azot atmosferyczny, zwiększa zawartość próchnicy, polepszając tym samym strukturę gleby. Należy tylko pamiętać, by na tym samym miejscu nie siać w kolejnym roku roślin z rodziny motylkowatych. Bób korzeni się dość głęboko, w wyniku czego najlepiej jest, jeśli posadzimy go, gdzie znajdzie się płytko rosnące rośliny. Najlepszym sąsiedztwem dla bobu są m.in. ziemniaki, kukurydza oraz rośliny kapustne. Nie zaleca się natomiast uprawy bobu w sąsiedztwie pomidora, selera, grochu, fasoli lub buraka. Po przygotowaniu i spulchnieniu podłoża bób możemy wysiewać bezpośrednio do gruntu na dwa sposoby. Punktowo nasiona umieszczamy pojedynczo w rzędzie co 10 cm oraz gniazdowo. Wysiewamy po kilka nasion jednocześnie w dołku w odstępach co najmniej 20-25 cm. Korzenie bobu wiążą azot z powietrza. Niektóre z nich sięgają jedynie na kilkadziesiąt centymetrów, natomiast inne nawet do 1,5 metra. Po jego zbiorze warto jest je zostawić w ziemi lub wrzucić do kompostownika. W miejscach zacienionych bób plonuje słabo lub wcale. Bób może być gotowy do zbioru od późnej wiosny do późnego lata, w zależności od terminu siewu i odmiany. Aby cieszyć się bobem w najlepszym wydaniu, powinniśmy zbierać młode, niedojrzałe stronki o długości zaledwie około 7 cm i gotując je w całości. Gdy stronki są pełne, ale nadal małe, do wyłuskania zbiera się, gdy są jeszcze młode. Co po zebranym bobie, groszku, czosnku, cebuli, ziemniakach? Do wyboru jest wiele warzyw: brukselka, jarmuż, brokuł, kalafior i por z rozsady. Kapusta pękińska, rzepa, rzodkiewka i rzodkiew, rukola, musztardowiec, sałaty, także z siewu wprost do gruntu.
Na pędzie bobu znajduje się kilka, nawet do kilkunastu strąków. To, jak wysoko rośnie, uzależnione jest od jego odmiany. W większości osiąga ponad 1 metr wysokości. Regularne jedzenie gotowanego bobu pomaga obniżać poziom złego cholesterolu LDL oraz unormować ciśnienie tętnicze. Dlatego zachęcam Państwa do jego uprawy, ponieważ jest to z korzyścią zarówno dla naszego zdrowia, jak i gleby w ogrodzie.